Let's go! Let's go! Lecimy do Bangkoku z Krakowa liniami lotniczymi Air Arabia poprzez Szardżę w Emiratach Arabskich, gdzie w tej chwili jesteśmy. Loty w obie strony przebiegły spokojnie, bez opóźnień, bez niespodzianek, choć w drodze powrotnej nasz bagaż podręczny był ważony w Szardży. Ale o tym za chwilę. A to już Bangkok, ulica Soyeramrutty, gdzie mieliśmy swój hotel. Trochę spokojniejsza wersja Khao San, ulicy równoległej do Soyeramrutty. Khao San znajduje się w ścisłym centrum Starego Miasta, blisko stąd do najważniejszych zabytków Bangkoku. Soyeramrutty i przede wszystkim Khao San to ulice, na których do późnych godzin nocnych coś się dzieje. To ulubione miejsca przez turystów. Mnóstwo sklepów, knajpek, street foodów. Można tu zrobić tatuaż. Wracając do ważenia bagażu w Szardży. Bagaż ważono nam dwukrotnie. Najpierw przy okienku check-in przy odbiorze kart pokładowych, a potem przed wejściem do gate'u. Tam ważono łącznie bagaże podręczne i tak zwane przedmioty osobiste. Łącznie maksymalnie waga nie mogła przekroczyć 10 kg. Podczas ważenia Becia miała trochę ponad 11 kg, a ja ponad 10. Ważono nas łącznie. Nie było z tym problemu, więc dopuszczają prawdopodobnie tolerancję. Może 10%. Bardziej obawialiśmy się kontroli wymiarów bagażu. Na szczęście nie mierzyli. Po całodniowym zwiedzaniu miasta godzina relaksu. Masa stóp na ulicy Khao San. Żeby trochę odpocząć od zgiełku Khao San, wybraliśmy się do parku Lumpini. Jest to najstarszy i najbardziej znany park miejski w Bangkoku. Jednak największą atrakcją parku są warany, spacerujące powoli po alejkach, pływające w jeziorze. Warany prawie nie zwracają uwagi na ludzi. Wokół parku widoczne są nowoczesne wieżowce Bangkoku. Przyszedł czas na zwiedzanie najbardziej znanych zabytków miasta. Zaczynamy od Pałacu Królewskiego. Przed pałacem musiałem kupić długie spodnie, gdyż w tych, które miałem, trochę ponad kolana,
nie zostają wpuszczone do środka. Also erinnern mich Z Kaosan do pałacu można dojść spacerem w trochę ponad 15 minut. Pałac Królewski w Bangkoku to najważniejszy kompleks historyczny Tajlandii. Został założony pod koniec XVIII wieku. To, co tu widzimy, to połączenie architektury tajskiej, buddyjskiej i europejskiej. Złote dachy, zdobione stupy i bogato ornamentowane ściany. W kompleksie pałacowym znajduje się świątynia szmaragdowego Buddy. Jest to najważniejsza świątynia w Tajlandii. Szmaragdowy Buddha ma zaledwie 66 cm wysokości. Jego znaczenie jest jednak ogromne. Jest symbolem ochrony i pomyślności państwa. W świątyni panuje absolutna cisza. Nie można robić zdjęć ani kręcić filmów. Około 500 metrów od Pałacu Królewskiego znajduje się świątynia leżącego Buddy. Posąg ma 46 metrów długości i 15 metrów wysokości. Atmosfera świątyni jest spokojniejsza niż w Pałacu Królewskim, co pozwala na chwilę odpoczynku. Kompleks świątynny zajmuje obszar około 80 000 metrów kwadratowych. Jest to najstarszy i jeden z największych kompleksów świątynnych w Bangkoku. Na terenie świątyni znajduje się ponad 1000 posągów Buddy, wiele stup, czyli wieżyczek służących do przechowywania relikwii Buddy. Znajduje się tam też kaplica główna, świątynna, biblioteka, szkoła masażu. Wstęp do świątyni kosztuje 300 batów. Dodam, że wejście do kompleksu Pałacu Królewskiego to koszt 500 batów. A to wieczór w Chinatown. Jest to jedna z najstarszych i najbardziej autentycznych dzielnic miasta. Jest tu mnóstwo neonowych szyldów z chińskimi znakami i czuć zapachy jedzenia oraz ziół. Handel odbywa się tu od rana do nocy. Poza street foodem, podobno na najwyższym poziomie, można tu kupić złoto, biżuterię, zioła, herbaty i wiele innych produktów. W porównaniu do Kaosan jest tu więcej lokalsów, czyli Tajów i Tajów pochodzenia chińskiego.
To dzielnica, która żyje własnym rytmem, a nie rytmem podturystów. Poza tym Chinatown to o wiele większy obszar. Na pewno warto tu się wybrać, będąc w Bangkoku. Jeszcze kilka słów o Kaosan. Do Kaosan można tanio i bez przesiadek dojechać z lotniska międzynarodowego Suvarnabhumi lotniskowym autobusem w kolorze biało-niebieskim z opisem Kaosan Road. Odjazdy odbywają się co 30 minut od godziny 6 rano do 20. Autobusy odjeżdżają z poziomu 1 lotniska. Koszt biletu to 60 batów. Bilety kupuje się u konduktora. Trzeba poprosić o wysadzenie na Soirambutti Road. Na jednej z ulic zostaliśmy namówieni przez kierowcę tuk-tuka na przejażdżkę po kanałach Bangkoku. Kierowca zawiózł nas do miejsca startu wycieczki. Tam nas odebrał inny mężczyzna, najpewniej będący w kontakcie z kierowcą. Mimo wcześniejszych obaw, na pewno warto było się wybrać na taką wycieczkę. Płynęliśmy łodzią tak zwaną long tail, taką jak ta widoczna na filmie, i zobaczyliśmy miasto od zupełnie innej strony. To tutaj toczy się życie nad wodą, tak jak to było dawniej. Jest to jedna z najbardziej autentycznych atrakcji Bangkoku. A tu przycumował do nas rzeczny sprzedawca pamiątek. Zbliżamy się do posągu siedzącego Buddy. Jest to kolosalna, złocona figura Buddy. Ma prawie 70 metrów wysokości. A to już podróż po rzece Chao Phraya, lokalną rzeczną komunikacją miejską. W taki sposób można tanio i bez korków dostać się do różnych atrakcyjnych miejsc w Bangkoku. Rzeką można dopłynąć do nowoczesnego centrum handlowego Ikon Siam, Chinatown czy do świątyni Wat Arun, w której zresztą nie byliśmy. For passengers alighting here, please stand by at the exit. Piesza przeprawa na drugą stronę rzeki do hotelu Riverside, skąd popłyniemy na wieczorny
Karnawałowy rejs po rzece Chao Phraya. Rejs z kolacją oraz z występami na żywo. Co można powiedzieć o atrakcji? Na pewno bronią się nocne widoki Bangkoku, drapacze chmur, nowoczesne wieżowce czy świątynie oświetlone latarniami. Mogły podobać się występy. W ofercie miała być kolacja w formie bufetu z daniami tajskimi i międzynarodowymi oraz nielimitowane drink. Bufet podobny był do zresztą dość skąpego bufetu kolacyjnego na wczasach all inclusive, a nielimitowane drinki zostały ograniczone do piwa z beczki. Za inne napoje alkoholowe trzeba było słono płacić. Wzięliśmy sobie 2 lampki czerwonego wina. Zapłaciliśmy 600 batów. Z czystym sumieniem za to możemy polecić zachód słońca na King Power Mahanakhon. Jest to chyba najwyższy budynek w Bangkoku. Stojąc na szklanej podłodze na wysokości ponad 300 metrów, patrzyliśmy w dół na miasto, które nigdy nie śpi. Budynek ma 314 metrów wysokości, 78 pięter i jedną z najbardziej spektakularnych panoram w mieście. W świetle zachodu słońca kontury świątyń, rzek, drapacze chmur tworzyły niezwykłą mozaikę świateł i cieni.